W 2006 roku animacja Harmidom zaczęła zyskiwać wielką popularność. Opowiada o Hirku Harmidomskim i o 10 sióstr. Dzisiaj się przyjrzymy Hirkowi i odpowiemy na pytanie, czy być może Hirek Harmidomski jest adoptowany. Jesteście gotowi? Więc lecimy. Zanim przejdziemy do tej teorii, przyjrzymy się najpierw, kim tak naprawdę jest Hirek. Hirek, jak to można powiedzieć, jest największym dziwakiem w rodzinie z kilku powodów. Ze względu na jego łamanie czwartej ściany, gdzie odnosi się przez większość czasu do widzów, więc dlaczego wydaje się być bardziej świadomym wybryków swojej rodziny niż ktokolwiek. Dodatkowo, gdy patrzymy na wszystkich członków rodziny, każda osoba z rodziny wydaje się być zbudowana według określonej cechy. Na przykład Lucy jest strasznie mroczna i gotycka, Harman gra na gitarze muzykę rocka, Helena Harmidomska wydaje się bardziej chłopieca niż kobieca, gdyż się interesuje sportem i tak dalej. Natomiast jego charakter nie wydaje się być zbudowany wokół jednej konkretnej cechy. Otóż wydaje się być bardziej inteligentny. Pytaniem, które musimy zadać, jest, czy jego nietypowa i niepewna rola w rodzinie Harmidomskich może oznaczać symbolicznie, że pierwotnie nie był członkiem tej rodziny. Jak także wygląda totalnie inaczej niż inni, przecież co z jego białymi włosami, które nosi, czy workami pod oczami. W rodzinie oprócz dziadka nie ma białych włosów, ale nie mógł być w rodzinie swojego dziadka. Po pierwsze, jak dobrze pamiętamy, dziadek jest starszą już w wieku, a nawet w serialu mówią do siebie, Hirek mówi dziadku, a Albert mówi na niego wnuczek. Połączymy to z wcześniej wspomnianymi workami. Można by było stwierdzić, że główny bohater serialu wygląda o wiele inaczej niż jego siostra. Jedyną osobą, która wygląda trochę inaczej, jest Hercia. Jest jedna ostatnia cecha, która odróżnia jego od swoich sióstr. Hirek jest jedynym bratem w całym domu. Jestem tego świadomy, że taki był koncept, ale nadal to sprawia, że niektórzy fani będą podważać nawet możliwe pochodzenie bohatera. Z tego faktu opiera się na przewidywaniu, że Hirek musi mieć rodzaj odmienności genetycznej, gdyż potomstwo rodziny Harmidomu jest znacznie prawdopodobne, że będzie płci żeńskiej. Zacznijmy od pierwszej cechy Harmidomskiego, czyli jego białe włosy. Otóż jeżeli jest taka osoba, do której moglibyśmy się zwrócić o odpowiedzi, w epizodzie Cover Girl widzimy tego wcześniej wspomnianego dziadka Hirka i teraz słuchajcie uważnie, który ma taką samą fryzurę oraz kolor włosów jak jego wnuk, co by sugerowałoby, że Hieronim mógł serio odziedziczyć swoje te znane białe włosy. Jednakże to nie wyjaśnia, dlaczego jego włosy posiwiały w tak młodym wieku i na to istnieje kilka teorii, które wszystko wyjaśniają i przejrzymy je wszystkie. Początku przejrzymy się, jak ludzkie włosy mogą wyglądać na białe, ponieważ jest to dość ważna informacja. W większości naturalny wygląd ludzkich włosów jest tak naprawdę właśnie biały. Właściwie jest przezroczysty, ale sposób, w jaki się odbija na niego światło, sprawia, że wygląda na biały. Powodem, dla którego istnieje taka różnorodność kolorów włosów jest następujący. Otóż rozmieszczenie naturalnego pigmentu metalowego, który w rzeczywistości określa kolor włosów, czy są czarne, blond, czy coś pomiędzy. Jeśli chodzi o włosy, to wyróżniamy dwa najczęściej rodzaje melaniny. Otóż melanina oraz melanina foam. Melanina powoduje, że włosy są ciemniejsze, natomiast melanina tone powoduje, że włosy mają bardziej rudy odcień. Tymczasem niektórzy ludzie nie produkują dużo żadnego z tych typów, co może skutkować jaśniejszy blond włosów. W jeszcze bardziej skrajnym przypadku mamy osoby, które produkują mało lub wcale melaniny we włosach, co prowadzi do siwych albo białego owłosienia. Podobnie jak Hirek Harmidomski, produkcja melaniny także zwalnia z wiekiem, dlatego tak wiele ludzi zaczyna siwieć. Przejdźmy do jego części Zapytaj Lincoln. W oficjalnym Instagramie Harmidomu Lincoln powiedział, że tak naprawdę nie wie, dlaczego Hirek ma białe włosy, ale wiemy, że ma problemy z produkcją. Jedno przypuszczenie, jakie ludzie mieli na temat siwych łaków, jest następujące, że w rzeczywistości Hirek jest albinosem, co jest stanem, który znacznie zmniejsza produkcję pigmentu, a także włosów, ale gdyby to była prawda, odcień skóry głównego bohatera kreskówki byłby prawdopodobnie bladszy niż reszta jego sióstr, ponieważ albinizm również wpływa na produkcję pigmentu w skórze. Niezależnie od tego, twórca filmu animowanego Chris Savino rzekomo obalił tą teorię, więc tak czy inaczej ta możliwość jest obalona, ale są inne pewne czynniki, które mogą się przyczyniać do siwych włosów Hirka Harmidomskiego, takie jak na przykład możliwość, że ma poliozę. Stan, który pojawia się poprzez ujawnienie się białych plam, ale problem z tym i wieloma innymi wyjaśnieniami tego typu polega na tym, że większość z tych stanów, które wpływają na kolor włosów w tak młodym wieku, takie jak polioza, są zazwyczaj objawami znacznie poważniejszych schorzeń, które w najlepszych przypadkach bywały całkiem widoczne w wyglądzie w Hirka. W najgorszym spowodowały w Hieronimie ciągłe cierpienie i uczciniłyby go prawie niezdolnym do funkcjonowania w życiu codziennym, co jest totalną beznadzieją. Nadal nam zostaje najbardziej akceptowalna teoria, która głosi, że mając 10 rodzeństwa, włosy bohatera prawdopodobnie posiwiały z powodu stresu i to, co jest kluczowe, mimo że ta teoria wydaje się być prawdopodobna, to nie jest pozbawiona problemu. Też istnieje sporo przykładów z życia, które mówią, że stres może prowadzić do spadku produkcji melaniny. To nie znaleziono żadnych rzeczywistych powiązań, które mogłyby potwierdzić, że podejrzenie, które powiedziała, że nie jest to najdziwniejsza teoria. Suwałoby się pytanie, dlaczego jego rodzice nie mają żadnych
nikt siwych włosów. Mimo, że mają 11 dzieci, ale przyjaciel Czarka ma mniej doświadczenia życiowego, więc być może jego nieprzygotowanie do życia może objawiać się utratą koloru włosów. Którzy cały czas mają wyczerpane worki pod oczami, więc po całej tej analizie koloru włosów Hieronima i tego, czy może to mieć związek z tymi, czy jest adoptowane. Doszliśmy do niesamowitego odkrycia, tylko że nie, gdyż nie wiem, czy możemy wyciągnąć jakieś wnioski w tym momencie, bo to są spekulacje, ale dla mnie najlepszym wyjaśnieniem jest to, że Hierek mógł odziedziczyć białe włosy po swojej mamie, Rit, ponieważ już widzieliśmy te białe włosy w jej rodzinie w Pop-Pop. Produkcja melaniny we włosach głównego bohatera mogła zostać spowolniona z powodu ilości stresu, którego doświadcza w codziennym życiu. Dlaczego Rita nie wykazywała żadnych oznak siwych udów? Otóż nie wiem, ale być może farbuje włosy, aby tego koloru nie było widać. Teraz przyjrzymy się temu, że główny bohater serialu musi być adoptowany, gdyż jest jedynym chłopakiem i to, co mi się podoba w tej teorii, jest to, że tak naprawdę nie wiem, jak to jest. Sytuacja taka jak Harmidom jest bardziej prawdopodobna niż jakby wam wydawało się. Przecież koncepcja serialu animowanego jest szczęśliwa osobista. Podczas rozwoju Harmidomu Chris zapożyczył wiele elementów ze swojego wychowania, które miało miejsce w gospodarstwie domowym. Z 5 dziewczynami oraz 5 chłopcami. Porównaj to do nierównowagi płci w kreskówce. Ewidentnie coś tu nie gra, czyż nie? Może rodzice bohatera nie mogli począć chłopca, więc postanowili go zaadoptować. Teraz powiedzmy o chromosomach, gdzie analogia trochę się rozpada. Główny czynnik w określeniu płci biologicznej dziecka, która opiera się na parze chromosomów otrzymanych podczas zapłonienia. Jeden chromosom X dostarczony przez matkę, a drugi chromosom X lub Y dostarczony przez ojca, zmienna u taty, jest tym, co skutecznie decyduje, czy dziecko będzie chłopakiem czy dziewczyną. Dla wszystkich celów oraz zamierzeń. Jest to szansa 50/50. W przypadku każdego dziecka Harmidomu szanse na ich płeć biologiczną były za każdym razem takie same. Każda ciąża była niezależnym wydarzeniem, na które nie miało wpływu żadne z rodzeństwa. Podsumujmy tą osobowość Hierka Harmidomskiego. Dlaczego wydaje się być inny i bardziej świadomy siebie niż jego siostra? Czy to dlatego, że pochodzi z zewnętrznego środowiska? Otóż prawdopodobnie nie. Dziś w wieku 11 lat Hierek jest dokładnie środkowym dzieckiem w rodzinie, a w przyszłości środkowe dzieci były najbardziej kojarzone z cechami związanymi z równowagą, aby przetrwać swoją niepewną rolę w rodzinie. Ta perwersja środkowych dzieci jest nadal mocno dyskutowana i dalej istnieje wiele niepewności co do tego. W dalszej części jednym z powodów, dla których główny bohater może wydawać się nam tak wszechstronnie postacią, jest to, że kreskówka jest opowiadana z perspektywy, więc wiemy o nim więcej niż o kimkolwiek innym. Tak naprawdę o tym, czy dzisiaj rozmawialiśmy, nie jest jednoznaczne.